Obce wywiady penetrowały II Rzeczpospolitą. Niemcy, Sowieci, a także nasi sojusznicy, Francuzi i Brytyjczycy, mieli w Polsce swoich agentów. W tym filmie pokazujemy kulisy działalności obcych wywiadów w naszym kraju. Dowiecie się, jak ich działalność osłabiała Polskę przed II wojną światową. Zrozumiecie, dlaczego nie była ona w stanie skutecznie bronić swoich interesów. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Druga Rzeczpospolita miała na swoim koncie wiele niezaprzeczalnych sukcesów, ale też trawiło ją wiele chorób. Niektóre z nich dla odrodzonego polskiego państwa były wyjątkowo niebezpieczne. Taką chorobą było na pewno to, że nie potrafiła ona skutecznie bronić swoich interesów, zwłaszcza tych na arenie międzynarodowej. Powodem tego były działania obcych wywiadów w naszym kraju. Obce wywiady miały swoich agentów w środowisku polskich polityków, urzędników, wojskowych, a nawet ludzi nauki i kultury. I dotyczyło to nie tylko wywiadów państw nam wrogich, ale także tych, które uznawaliśmy za sojusznicze. Jak zatem wyglądała mapa wpływów obcych wywiadów w II Rzeczpospolitej? W czołówce tych wpływów na pewno była niemiecka Abwehra. Miała ona w naszym kraju wielu swoich agentów. Ich werbowaniem zajmowały się m.in. ekspozytury Abwehry w Królewcu i Gdańsku. Byli oni ulokowani w polskim sektorze militarnym i polskim wojsku. Jednym z nich był porucznik Paweł Piątek z pierwszego baonu strzelców w Chojnicach, który został zwerbowany dlatego, że miał ogromne długi i potrzebował pieniędzy na ich spłacenie. Piątek zorganizował siatkę szpiegów działającą głównie na Pomorzu. Wykradł też tajne dokumenty ze sztabu dowództwa Okręgu Korpusu 8 w Toruniu. W kwietniu 1927 roku został jednak namierzony przez polski kontrwywiad i aresztowany. Aresztowano również członków jego szpiegowskiej siatki. Innym z tych agentów był major Haraszymowicz, który był płatnikiem w 7 Pułku Strzelców Konnych w Poznaniu. Ten z kolei zgodził się na współpracę z Abwehrą dobrowolnie, ale zanim do niej doszło, zwolniono go z wojska za nadużycia finansowe. Jako agent Abwehry Haraszymowicz docierał do swoich kolegów z wojska i proponował im współpracę. Największą jednak wartość dla Abwehry miało zwerbowanie oficera w stopniu majora, któremu nadała ona kryptonim Markowski. Pełnił on służbę w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych w Warszawie. Markowski wykradł dziesiątki tajnych dokumentów, wśród których znalazły się te, które dotyczyły planów mobilizacyjnych polskiej armii. Kres jego działalności nastąpił w 1938 roku, kiedy został on aresztowany i skazany. Agentem Abwehry został także Leon Adamczyk, dowódca Inspektoratu Służby Granicznej w Poznaniu. Ten ostatni zorganizował siatkę szpiegowską wśród oficerów i podoficerów, która dostarczała mu informacji o uzbrojeniu i dyslokacji polskich jednostek. W siatce Adamczyka znaleźli się m.in. podporucznik Wyborski z dowództwa Okręgu Korpusu w Toruniu i pewien sierżant z dowództwa Okręgu Korpusu w Warszawie. Ten ostatni dorobił klucz do szafy pancernej w tajnej kancelarii, dzięki czemu mógł robić fotokopię wszystkich znajdujących się tam tajnych dokumentów. Abwehra interesowała się również polską marynarką wojenną.
Jej agentem w niej został porucznik Wacław Śniechowski, służący na transportowcu Wilia, który dostarczał zaopatrzenie na Westerplatte. Dzięki temu Niemcy wiedzieli, jak rzeczywiście wyglądają polskie siły na Westerplatte. Gdy Śniechowskiego przeniesiono do służby w kontrtorpedowcach, przekazywał Abwehrze dane techniczne dotyczące polskich okrętów wojennych. Pod koniec lat 30. Abwehra ulokowała swoich agentów także wśród ich dowódców. Być może dlatego we wrześniu 1939 roku tak wielu z nich nie chciało specjalnie walczyć z Niemcami. O ile niemiecka Abwehra koncentrowała się na naszym potencjale obronnym i naszej armii, o tyle wywiad sowiecki interesował się w Polsce wszystkim. Najbardziej jednak zależało mu na tym, aby mieć jak najlepszy wgląd w sytuację w naszym kraju. Sowieci zaczęli swoje szpiegowskie działania w Polsce już po podpisaniu traktatu ryskiego w 1921 roku. Już wtedy sowiecki wywiad zaczął typować kandydatów na swoich agentów. Zamierzał ich ulokować na różnych szczeblach organizacyjnych struktur polskiego państwa. I tak rzeczywiście się stało. Jedną z najbardziej groźnych siatek sowieckich szpiegów w Polsce była ta, którą zbudował Samuel Fogelson, rezydent sowieckiego wywiadu w Warszawie. Na jego osobę Sowieci zwrócili uwagę, gdy był jeszcze studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Na polecenie sowieckiego wywiadu Fogelson porzucił studia i zatrudnił się w Głównym Urzędzie Statystycznym. Ten ostatni gromadził wszystkie dane na temat sytuacji wewnętrznej w Polsce i Fogelson na ich podstawie sporządzał raporty, które lądowały w centrali sowieckiego wywiadu w Moskwie. Te raporty zostały wysoko ocenione przez jego sowieckich przełożonych. Pułkownik Aleksandr Nikonow, bezpośredni przełożony Fogelsona, twierdził nawet, że dzięki jego raportom Polska została przebadana z wielką dokładnością i we wszystkich interesujących nas dziedzinach. W nagrodę powierzono Fogelsonowi stanowisko rezydenta sowieckiego wywiadu w Warszawie, a więc kogoś, kto miał nadzorować pracę innych sowieckich agentów w Polsce. I dopiero wtedy Fogelson stworzył potężną siatkę swoich szpiegów. Znaleźli się w niej między innymi Alfred Jaroszewicz, Włodzimierz Lechowicz oraz Stanisław Nienautowski. Wszyscy trzej pracowali w referacie informacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu I w Warszawie, który to referat był placówką oddziału drugiego, czyli naszego wywiadu. Dzięki temu w ręce sowieckiego wywiadu trafiały najbardziej tajne dokumenty naszego wywiadu. W siatce szpiegowskiej Fogelsona znaleźli się także Henryk Buczyński i Michał Ekler, pracownicy polskich zakładów inżynieryjnych w Ursusie, którzy dostarczali mu informacji na temat produkowanego tam uzbrojenia. Macki siatek szpiegowskich Fogelsona oplotły wiele polskich instytucji państwowych i sztabów okręgów wojskowych. Tak naprawdę trudno byłoby znaleźć okręg wojskowy czy szczebel dowódczy polskiej armii, gdzie nie byłoby sowieckich agentów. Można się zatem zastanawiać, który z nich najbardziej nam zaszkodził, zanim wybuchła wojna. Na to pytanie nie znamy jednak odpowiedzi. Ale nie tylko Niemcy i Sowieci mieli w Polsce swoich agentów. Mieli ich także nasi sojusznicy, Francuzi i Brytyjczycy. Francuski wywiad zawsze interesował się Polską, zresztą zawsze Francuzi mieli największy wpływ na polską politykę i zawsze penetrowali nasze elity polityczne i wojskowe, werbując w nich swoich agentów. W rezultacie tego mieli ich zarówno w obozie Piłsudczyków, jak i ich politycznych przeciwników.
To dzięki nim francuski wywiad był w stanie forsować w Polsce takie decyzje, które leżały wyłącznie w interesie Francuzów. Ale jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę. Gdy wybuchła wojna, Francuzi przeforsowali wymianę piłsudczykowskiej elity rządzącej na tę, która dawała im pewność, że będzie gotowa wykonać każde polecenie Paryża. Francuzi wymusili więc na Rumunach internowanie legalnych polskich władz, które się tam udały. Zadbali też o to, aby ich człowiek, generał Władysław Sikorski, mógł jak najszybciej dotrzeć do Paryża i tam zostać nowym polskim premierem i nowym polskim naczelnym wodzem. Za te stanowiska Sikorski był gotowy podejmować decyzje, które były w interesie Francuzów. Wiele wskazuje na to, że już w latach 20. Sikorski został agentem wpływu francuskiego wywiadu, z ludźmi, którego się wtedy zetknął, gdy był premierem. Nie mając jednak dostępu do akt archiwalnych francuskiego wywiadu, trudno jest to jednak ostatecznie przesądzić. Również brytyjski wywiad miał w Polsce wielu agentów. Jednym z nich miał być rzekomo minister Józef Beck. Tego ostatniego Francuzi wcześniej oskarżyli o współpracę z wywiadem niemieckim, gdy był polskim attaché w Paryżu. Czy rzeczywiście Beck miał związki z brytyjskim wywiadem? Jedna z poszlak mówi, że jego łącznikiem z brytyjskim wywiadem miał być Alfred Duff Cooper, były brytyjski minister wojny, z którym Beck spotykał się wielokrotnie nieformalnie na przełomie 1938 i 1939 roku. Jedno z tych spotkań miało mieć miejsce na jachcie Czarodziejka, zacumowanym w gdyńskim porcie. To mogłoby tłumaczyć, że Beck wiosną 1939 roku tak chętnie zgodził się na układ z Brytyjczykami, którzy w ten sposób popchnęli nas do wojny z Niemcami. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Ale czy tak rzeczywiście było? Tego również nie jesteśmy w stanie przesądzić, nie mając dostępu do akt brytyjskich tajnych służb. Penetracja II Rzeczpospolitej przez obce wywiady na pewno była wielką jej słabością. Działalność szpiegów obcych wywiadów na pewno utrudniała nam przygotowanie się do wojny. I jak wiele wskazuje, ta działalność była swoistym jej preludium. Jak wyglądała rola ulokowanych w Polsce przez obce wywiady szpiegów, gdy wybuchła II wojna światowa? To temat również niezwykle ciekawy, ale już na odrębny film. Zakazana historia Sowietu to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia.
Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i Wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.